Szanowni Państwo, stąpam właśnie po ziemi należącej do jakże wspaniałej, egzotycznej wyspy Mauritius. I musicie wiedzieć, że partnerem tego programu oraz całej maurytyjskiej serii jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu to możecie przyjechać zarówno tutaj, jak i różne inne przepiękne zakątki świata całego. Szanowni Państwo, los się niejako dopełnił, gdyż oto po raz pierwszy w mym życiu jestem na Mauritiusie. Skąd to dopełnienie i dlaczego to takie ważne? Otóż Mauritius był jedną z pierwszych egzotycznych krain na świecie, o których istnieniu się dowiedziałem. Dlaczego? Bardzo proste. Młodzi chłopcy z mojej generacji zajmowali się głównie zbieraniem znaczków. Znaczki to były dla nas rzeczy, które pozwalały nam dostrzec piękno świata. Na znaczkach były egzotyczne owoce, były egzotyczne rośliny, egzotyczni panowie odziani w różne uniformy. To było nasze okno na świat. Podróżowaliśmy wirtualnie dzięki tym znaczkom, bo podróżować normalnie nie mogliśmy. Byliśmy za młodzi, a kraj był zamknięty. No i dowiedziałem się, ślęcząc nad swoim pierwszym klaserem, że w roku 1847 pewna wyspa zwana Mauritiusem wypuściła dwa pocztowe znaczki. Jednopensówkę i dwupensówkę z podobizną królowej Wiktorii, gdyż wówczas to była brytyjska kolonia. Pewnie kiedy to konstatowałem, to jeszcze była brytyjska kolonia, bo w 1968 roku Mauritius stał się państwem niepodległym. No i te znaczki są takim rarytasem i były wówczas, że są warte niewyobrażalne pieniądze. Każdy, nawet początkujący filatelista o tym wiedział. No i tak marzyłem o tym Mauritiusie, myślałem o nim, no i jestem tutaj. Jeśli już mówimy o pocztowych znaczkach, to niezwykle ciekawym jest fakt, że ludzkość, która przecież usługi pocztowe wymyśliła no niemal od swego zarania, najpierw byli posłańcy, a potem normalna poczta, to nie wpadła na to, jak zrobić racjonalny dowód opłaty owej przesyłki. No były kwity. Władcy ich nie potrzebowali, ale już zwykli śmiertelnicy tak. Były kwity opłaty, uiszczenia opłaty przesyłki pocztowej. No ale kwit można zgubić. Możemy trafić na poczciarza, który powie, a my pana kwitu nie mamy i co nam pan zrobi? No i w końcu, dopiero w XIX wieku wymyślono dowód nadania opłaty nieusuwalny, przyklejany na ową przesyłkę. Tak właśnie powstały znaczki. Jak już mówimy o znaczkach, które są również przyklejane na pocztówki i o pocztówkach, na których są piękne widoki, no to w rzeczy samej również jest wspaniała pocztówka. Niestety znaczkiem pocztowym na tejże pocztówce jest moja facjata. A oto miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Nazywa się to Sea Sense Spa Boutique Hotel. Dzisiaj bardzo modne jest określenie resort anglosaskie, ale ja bym to jednak nazwał staroświecko ośrodkiem wypoczynkowym. Dlatego, że resorty tak zwane kojarzą nam się z czymś ogromnym, z piętrowymi hotelami, gdzie odbywają się animacje, gdzie grzmi muzyka w każdym barze. Tymczasem tutaj jest cisza, gdyż po pierwsze jest to ośrodek kameralny. Składa się on z bungalowów jednopiętrowych, a w każdym takim domku mamy albo dwa, albo też 4 pomieszczenia mieszkalne, w zależności od standardu. Miejsce jest przeznaczone li tylko dla osób dorosłych, więc jest to specjalnie miejsce zaprogramowane nie dla rodzin z dziećmi, gdyż chodzi właśnie o ciszę. Muza tutaj nie atakuje. Jest to, jak widzicie, niewielkie. Tam już się kończy. Właśnie widzimy akcję bardzo potrzebną z 2 powodów, mianowicie akcję zbierania kokosów. No po pierwsze chodzi o to, żeby to człowiekowi na łeb nie spadło,
No ale również, a może i przede wszystkim chodzi o to, by to potem zjeść i wykorzystać w kuchni. Panowie tutaj nie wspinają się na palmy kokosowe, zapierając się odnóżami, tylko mają po prostu bardzo długie drabiny i kokosy przycinają. Tutaj szumi ocean, tam w oddali widać to. Jest rafa, można sobie kajaczkiem do niej popłynąć, tak jak ci państwo tam na horyzoncie. No chodzi o to, by tutaj siedzieć, kontemplować piękną przyrody i odpoczywać. No, nasz odpoczynek z racji tego, że jesteśmy tu również dla Was, nie będzie aż tak kompletny, no ale mimo wszystko chwila oddechu będzie. I ja już się z tego powodu niezwykle cieszę. Plaża hotelowa jest piękna, no ale mam ją pod nosem, maksimum 50 metrów od pokoju. Zatem przyjechaliśmy teraz na drugi koniec wyspy, do miejsca, które nazywa się Blue Bay. Dlatego, że jest to miejsce bardzo słynne, miejsce plażowe, ale również piknikowe i może przede wszystkim piknikowe. Tutaj właśnie w cieniu drzew miejscowi przyjeżdżają, by biesiadować. Mamy specjalne stoliki. No tutaj już jeden, zaraz to zobaczycie, jest zajęty, wiktuały przykryte ściereczką. No i ktoś tutaj się zjawi i będzie jadł. Kiedy już się ludzie najedzą, albo też w antraktach, to korzystają z tej oto plaży. Bardzo blisko jest lotnisko i też bardzo blisko jest błękitne niebo. No, to jest wyspa pośrodku oceanu. No więc ląd przyciąga chmury, ziemia paruje, jest bardzo wilgotno i bardzo często mamy tutaj tak, że po jednej stronie wyspy leje, po drugiej stronie świeci słońce, tak jak tam, gdzie byliśmy przed chwilą. No ale temperatura jest nader przyjemna, niecałe 30 stopni i nie pali, nie praży, a w dodatku mamy piękny piasek i coś, w czym zaraz się zanurzę z przyjemnością. Jak człowiek korzysta z publicznych, ogólnie dostępnych kąpielisk i plaż, to się socjalizuje. No i poza tym można się przekonać, czy te publiczne plaże nie różnią się za bardzo od plaż hotelowych, które bardzo często mogą być wymuskane, a już publiczne plaże nie. I wtedy wie się, że jednak jest się w turystycznym bąblu. Ale tutaj tak nie jest. Oczywiście jest tu więcej ludzi niż u nas pod hotelem, ale jest czyściutko, bardzo ładna plaża, bardzo ładnie urządzona, no i przede wszystkim woda cieplunia. Więc przepraszam. O piknik można zadbać samemu, ale można też skorzystać z oferty okolicznych budek, no i przyplażowego street foodu. To jest coś, co spotkacie na całej wyspie. Mianowicie gâteau merveille, czyli smażone placki, bardzo przypominające hinduskie papadamsy. Ciasto, które jest smażone w głębokim tłuszczu, dostaje się to nie ciepłe, nie tak jak langosze, tylko wcześniej się to smaży, a do tego idą różnego rodzaju sosy. Najbardziej mnie interesuje ten właśnie, czyli sos, który wydaje się być bardzo pikantny. Te sosy mogą być różne, to mogą być chutneje, to mogą być rzeczy tamaryndowe, to może być sos pomidorowo-kolendrowy, ale ja Wam zaraz powiem, jakie jest to. To może być piekło. Yes, very spicy. Very spicy. Pani się śmieje, ale pani nie wie o tym, że ja byłem w Tajlandii i mnie taka ostrość wcale nie przeraża. Tak, to jest po prostu relish, tak się na to mówi w Anglii, czyli pikle z chili, która została utłuczona razem z solą. Dobre jak jasny gwint. Jak wszystko smażone w głębokim tłuszczu, potwornie niezdrowe. Madam, I'm still alive. It's really good. It's very spicy. Yeah, but not so much. Okay, just try. Not so much. Thank you. Ha. Czyli jednak jestem na ostrość odporny, ale wy uważajcie.
Są też tu miejsca, w których można zjeść na siedząco, ale to jest w dalszym ciągu street food. Bardzo ciekawa rzecz, kolejne przekształcenie hinduskiego oryginału. Mianowicie placki, które się w Indiach nazywają parata. W przeciwieństwie do papadamsów, one nie są smażone w głębokim tłuszczu, lecz taki placek, który jest najczęściej z mąki pszennej, ale są też wersje z domieszką mąki z ciecierzycy, piecze się na kamieniu po prostu, na blaszy. No i różne nadzienia. Ja poprosiłem o nadzienie rybne, więc co tutaj mam w środku? No mam po prostu rybne curry w środku. I to jest moim zdaniem kompozycja niezwykle odpowiednia, zważywszy na prezentację tego wszystkiego, co dookoła. Mam nadzieję, że nie przyjechali tym autobusem na placki, ale nawet gdyby, to lokal jest przygotowany. Jeszcze raz spójrzcie, jakie to jest ładne. Półsurowe jarzyny, no i kawałki ryby, aż żółte od masali. Żeby zadbać o nawodnienie, do tego kokosowa woda. Co jest niezwykle ważne, miejscowy street food, tak jak i miejscowe standardy higieny, to jest rzecz nie tylko smaczna, ale również całkowicie bezpieczna. Tu jest po prostu czysto. Dobrze. Jesteśmy przy miejscowości Ferney, znanej z tego, że działa tutaj najstarsza na wyspie, założona jeszcze przez Holendrów plantacja trzciny cukrowej. Miejscowe drogi bardzo często wysadzane są eukaliptusami. To już jest historia nieco późniejsza. Mianowicie te eukaliptusy posadzili tutaj Francuzi. No, robili po prostu sobie aleje, tak jak u nas mamy aleje lipowe, a w Mołdawii przy drogach sadzono kiedyś orzechowce. Oczywiście chodziło o to samo, co w Polsce czy w Mołdawii, o cień. Oni przecież nie jeździli tutaj wtedy samochodami, tylko bryczkami. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż liście eukaliptusa wydzielają olejki eteryczne, które odstraszają insekty, a komary w tej części świata są groźne. Trzcinę uprawia się, rzecz jasna, w miejscach płaskich. No nie w miejscach takich, ale to też jest wspaniały element miejscowego krajobrazu. No w ogóle jest tutaj pięknie, tak właśnie jak sobie człowiek z dalekiej, zimnej Europy wyobraża takowe egzotyczne strony. Ponieważ zażeram się tutaj ananasami, więc postanowiłem się nieco w ten temat wgłębić. Nie bójcie się, to nie będzie wielogodzinna ananasowa monografia. Tylko kilka drobnych uwag, z których konkluzja płynie jedna, że ananas ananasowi nierównie. To są takie ananasy, jakie się sprowadza do nas. No ten jest oczywiście jeszcze maleńki, niedojrzały. Ale czym się, jeśli chodzi o kształt, owe ananasy charakteryzują? No są podłużne. Tymczasem jest tutaj jedna odmiana, z której zresztą wyspa spłynie, wyglądające nieco inaczej. One mają bardziej kształt piłki, są pękate. To są właśnie te ananasy. To jest odmiana o nazwie Victoria. Jest wspaniała. No i kiedyś była zarezerwowana wyłącznie dla najmożniejszych, dla prawdziwych tuzów tego świata. Dlatego też nazwano ją na cześć królowej Wiktorii, która zresztą bawiła tutaj i w trakcie tego pobytu na Mauritiusie zapewne ananasami się zajadała. Zresztą ananasy były w ogóle traktowane już w XVIII stuleciu jako kaprys arystokracji. Próbowano je uprawiać również w Europie, w Warszawie. Brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego miał szklarnie, w których ananasy uprawiał.
Jeśli było to w warunkach szklarniowych, to możliwe, i zważywszy na bliskie związki ówczesne z Francją, że w Warszawie również rosły takie śliczne, pękate maleństwa. Wiktorio, przedstaw się Państwu. Jak najkrócej scharakteryzować miejscową kuchnię? To wspaniała mieszanka kuchni afrokreolskiej, francuskiej, hinduskiej, chińskiej z elementami brytyjskimi. Brytyjczycy tutaj zasadzili krzewy herbaciane, no bez wpływów holenderskich. Holendrzy w zasadzie nie pozostawili w swoich dawnych koloniach żadnego kulinarnego śladu. No bo nigdzie, ani na Jawie, ani na Sumatrze, ani tutaj nie jada się frikadellen, ani też stampotu. No więc fish curry. Fish curry wedle miejscowej modły. Zaczynamy od oleju, oczywiście. I najpierw rzecz bardzo prosta. Najpierw rzecz taka, jaką znamy i z naszej kuchni. Mianowicie rozgrzewamy tłuszcz na patelni i teraz na tym tłuszczu będziemy podsmażać. Zostawię sobie tutaj olej, on jeszcze raz będzie potrzebny. Będziemy mianowicie podsmażać cebulę. Ona już tutaj ląduje. A, dobrze rozgrzana patelnia. Oraz czosnek. Czosnek mam pod postacią zmiażdżoną, w zasadzie takiej pasty czosnkowej. O, to jest tutaj. I teraz to musi się lekko zezłocić. Leciutko. Zaraz to przemieszam, żeby się nie zjarało. No i to na razie tyle. 2 minuty. Mocny ogień. Muszę to na chwilę zdjąć z ognia, gdyż no, to jest kuchenka miejscowa. Ja takich gigantów ze sobą nie wożę, a zważywszy na odległość i wymiary bagażu, w ogóle tutaj nic do gotowania nie przywiozłem. Na szczęście wyciągnęli tutaj do nas przyjazną rękę. Teraz ryba. Tuńczyk pokrojony w kostkę, ale co jest najważniejszego w rybie? No, najważniejsze jest to, by tej ryby nie przeciągnąć, więc teraz to z powrotem ląduje na ogniu i trzeba tę rybę szybko podsmażyć i wszystko z patelni zdjąć, gdyż sos curry będzie robiony potem za chwilę, właśnie tutaj. Teraz szybkie smażenie. Ryba ledwo się ścięła, jest zrobiona na sposób japoński. No taka ma finalnie nie być, ale dojdzie w sosie. Teraz trzeba wszystko z patelni zdjąć. Nie jest to patelnia teflonowa, więc coś zostanie na dnie. Więc zrobimy za chwilę taką maleńką deglasację, czyli doleję tutaj trochę wody, te wszystkie frakcje się oderwą, no i potem wleję to tutaj i będę miał patelnię przygotowaną do dalszych działań. Patelnia w miarę czysta, znowu trochę oleju. I teraz na tym oleju najpierw przyprawy suche, po to, żeby się uprażyły i wydobyły swój aromat, czyli kmin. Trochę tego kminu, gdyż zaraz po kminie w ziarenkach na patelni znajdzie się trochę kminu zmielonego. Teraz proszek curry. Zaraz zobaczymy w jakiej wersji. Bardzo szlachetnej, bo nie ma wypełniacza solnego. No, tego nie żałujemy. Teraz kurkuma. Kurkuma w proszku. Ona doda nie tylko smaku, ale przede wszystkim koloru. Trochę liści kozieradki. Liści, oczywiście nie liści, tylko ziarenek. Kozieradka bardzo popularna w kuchni hinduskiej. U nas do dostania, choć nie bez problemów. Ona za chwilę puści swój smak, ale zanim będę gadał dalej, to muszę to teraz przemieszać. Gdyż trzeba uważać, by to się nie zjarało. Pachnie już, pachnie nieziemsko, więc trzeba teraz dodać tutaj odrobinkę wody. Odrobinkę wody. O, teraz widzicie, co się dzieje. Odrywamy to od patelni. Zaraz Ci, Andrzejku, kamera zaparuje. Mam nadzieję, że nie całkowicie. Dobra, i kolejne rzeczy. To jest mianowicie pasta curry. Pasta curry
Zaraz sprawdzę, czy ostra. Nie, nie bardzo. Pasty curry można u nas dostać. Oryginalne. Znaczy oryginalne nie w tym sensie, że stąd, ale z Indii. Teraz do tego trochę selera naciowego, który jest pokrojony w kosteczkę. Teraz trochę pasty pomidorowej, koncentratu pomidorowego. No dobra, i znowu woda, gdyż mamy tu sytuację niezwykle gorącą. Wlewamy wodę, ale to nie wszystko, to nie wszystko. Mamy tu jeszcze inne przyprawy, no i właśnie teraz będę je dodawał. Czyli mamy liście curry. Ja je kupuję w postaci suszonej w Polsce i one są dobre, jeśli trzyma się je w zamkniętym pojemniczku, wówczas nie wietrzeją. Wspaniały smak. One są bardzo często w postaci zmielonej w mieszankach curry, w mieszankach masali, mówiąc precyzyjnie, ale nie zawsze. Mam to na podorędziu. No a to jest papryczka chili, zielone chili. No i teraz to dodaję dużo. I teraz to mieszamy. Za chwilę to będę doprawiał do smaku solą i to powinno przejść tym wszystkim, co na patelnię dodałem. Przejść sobą, stworzyć jednorodną, bardzo przyjemną curry kompozycję. Sos jest gęsty i niezwykle ekstraktywny, nie za ostry. Próbowałem, no ale zrobię to jeszcze raz przed kamerą. Próbowałem, czy właściwie ów sos dosoliłem. Właściwie. Zobaczcie, co się dzieje. No więc teraz już tylko dwie rzeczy. Mianowicie bakłażany, które są wcześniej przygotowane. Są po prostu to kawałeczki bakłażanów podsmażone. Jeśli chcecie mniej tłuszczu, to można je pokroić w takowe kawałeczki i po prostu upiec na blasze w piecu albo na płycie, na planszy. No, jakikolwiek sposób będzie dobry. Chodzi tylko o to, żeby one były w zasadzie gotowe do jedzenia. Żeby się tylko w tym sosie podgrzały. Co się dzieje? I teraz w tym sosie wyląduje clou programu, czyli ryba razem z cebulą, razem z czosnkiem, no razem z tą odrobiną wody, która służyła do deglasacji, ale to wszystko się ładnie połączy. No i co teraz? No i teraz trzeba to przemieszać i zaczekać dosłownie chwilę, żeby ryby nie przeciągnąć, żeby ona tylko w tej gorącej kąpieli przestała być surowa, bo nie jest to, jak się rzekło, wersja japońska, ale żeby nie zrobiły się z tego rybie trociny. Chwilka. Zbliżamy się do finału. Aż się śmieję do siebie w duszy. Nie wiem, jakie mam w sobie pierwiastki maurytyjskie, czy też hinduskie, a może i jakieś inne, bo świat curry jest ogromny. To przecież od Japonii po Tajlandię, Wietnam. Tam też wszędzie robi się curry, by nie wspomnieć o Malezji, Singapurze, no i Wielkiej Brytanii, o Indiach, Pakistanie i Bangladeszu oraz Sri Lance już nie wspominam. Cudowne. Na tym właśnie polega idea tak zwanego dry curry. Chodzi o to, że mamy tu sos, ale jak widzicie, to nie jest wersja taka jak w Tajlandii, to nie jest wersja zupna. O, to jest właśnie wersja taka. A teraz, żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam kawałek ryby w środku. Ona już nie jest różowa, ale jak widzicie, nie ma takich smutnych włókien, co świadczy o tym, że nie została przeciągnięta. To można zrobić z jakąkolwiek inną rybą. To jest naprawdę przepis maurytyjski do odtworzenia i w Polsce, ale jest stąd. Najbliższa od naszego hotelu wioska nazywa się Tchu do Dus i to jest właśnie to miejsce, w którym jesteśmy, no bo przecież nie jesteśmy tu tylko po to, by siedzieć w resorcie. Zwłaszcza, że uważna kwerenda netu wykazała, iż właśnie w tej wiosce, właśnie w tym miejscu, koło traktora, dzisiaj stojącego, bo to nie jest stała dekoracja, mieści się bardzo
bardzo dobry rybny lokal. Pan traktorzysta prawdopodobnie też spożywa posiłek. Trzeba się rozglądać uważnie na wszystkie strony, bo ruch tutaj obowiązuje brytyjski, czyli odwrotny. No i jeszcze jedna uwaga, dość ważna, pogodowa. Otóż ta pora roku, czyli w Europie przełom jesieni i zimy początek, to tutaj jest zarazem początek lata. Ale to nie oznacza, że nie pada. Na początku lata miejscowego pada. No więc przed chwilą lało jak z cebra, jest ciepło, ale nie przerażająco gorąco. Pora monsunowa, bo to nie jest ona, tutaj jest mniej więcej na początku naszej wiosny, w marcu. Więc to nie monsun, lecz po prostu zwykły deszcz. Wilgotność powietrza 90 parę procent, ale jest tylko 20 kilka stopni, no więc nie jest to przerażająca dżungla gdzieś na Sumatrze albo Jawie. A poza tym, w przeciwieństwie do przerażającej dżungli, mamy tutaj przyjemny lokal gastronomiczny. Jak przyjemny? Za chwilę się o tym przekonamy sami. Miejsce nazywa się La Casse Poisson. No skoro poisson, to są i poisson, ale i tylko ryby. Mamy prezentację. Pani przyniosła to, co za chwilę ugotują. No więc mamy tutaj langustę, mamy wielkie krewetki, mamy gotowe szaszłyczki, które są ośmiornicowo-krewetkowe, mamy mule, mamy ryby. To za chwilę znajdzie się przed nami w formie jadalnej. A jakże? Czuję, że będzie nieźle. Jak widzę, i to mnie niezwykle cieszy, jest to miejsce, w którym przede wszystkim biesiadują miejscowi, a nie turyści. No i to jest ważne, żeby właśnie takowe miejsca pokazywać. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda o danym miejscu. No już nie będę mówił, jaka prawda słowami księdza Tischnera. To nie jest ta prawda, to jest prawda. Eagle has landed, czyli przystawki wylądowały. Skromne, bo drugie danie będzie obfite. No więc o tych przystawkach słów parę. To jest klasyczne carpaccio z tuńczyka. Cieniutkie płateczki tuńczyka. Tuńczyki pływają tutaj w Oceanie Indyjskim. To jest zatopione w oliwie, sok z cytryny, czarny pieprz, trochę soli. No, klasyka jak wszędzie. To jest coś, co ilustruje bardzo dobrze prawdę o miejscowej kuchni, która jest połączeniem wpływów hinduskich, kreolskich, francuskich, chińskich. Będę się o tym rozwijał. Mianowicie pierożki, samosa, nie mylić z Somozą, dyktatorem z środkowej Ameryki. Co w środku? Było parę wersji, smażone w głębokim tłuszczu, takie ciasto jak na makaron. W środku farsz rybny. Czy to jest zwykły ketchup? Tak, to jest po prostu ketchup. Brochet, mówiąc po francusku, czyli dwa rodzaje szaszłyczków. Ten jest krewetkowy, ten jest ośmiornicowy. Ośmiornicę oczywiście wcześniej podgotowano. Zresztą zaraz wam powiem, czy jest to miękkie, czy też nieznośnie gumowate. Mięciutkie. Wiedzą, jak to robić. Dobre. Cytryna do tego. To jest coś, co dzisiaj jadłem na śniadanie w hotelu. Mianowicie wędzona ryba. Marlin. Czyli coś, co łowił namiętnie nie tylko Ernest Hemingway, ale również stary człowiek i morze. Mógł, złowił marlina. A to jest sałatka zrobiona z serca palmy. Ostatni raz taką sałatką zajadałem się w Ekwadorze, natomiast sama ryba mnie na tyle zachwyciła, że wziąłem repetę pośniadaniową, gdyż wędzony marlin jest doskonałą rzeczą.
miejscowe piwo, bardzo przyzwoite. No i spożyjemy to i jeszcze się tu za chwilę w tym miejscu zobaczymy przy drugim daniu. No i to jest poważna propozycja. Wszystko z rusztu. Jak mniemam, a wnioskuję po zapachu, mamy tu tylko masło, czosnek i pietruszkę. No i ogień. Nic więcej. Jeszcze cytryna. Zacznijmy od muli. Te wszystkie rzeczy są bardzo delikatne, więc najgorszym czymś, co można temu zrobić, to przepiec. Więc najpierw test, czy nie jest to aby przepieczone, czy jest to soczyste i morskie, czy nie jest zamordowane ilością czosnku. Merci madame. Nie jest zamordowane, jak mniemam, gdyż konsystencja muli jest super. Pani przyniosła jeszcze sałatkę w stylu coleslaw, Kolesław-Bolesław. To mamy i u nas, ale zobaczcie tu, co mamy. Mianowicie langusta. Langusta. Chłodziutka. Rozpływająca się w ustach. Lekko tylko potraktowana przyprawami. Wspaniała. Mamy tu również ryby nacięte tak i położone na ruszcie. Mamy tutaj też szaszłyczki. No, mamy wszystko, co najlepsze z Oceanu Indyjskiego. Tak, Oceanu Indyjskiego. Pacyfik jest. Dalej. Strona Australii. Moi drodzy, życzę teraz i wam, ale przede wszystkim nam tu wszystkim bon appétit. Doznania cielesne za nami, no więc przyszła pora na doznania duchowe. W tej niewielkiej wiosce mamy 2 meczety, hinduistyczne centrum spotkań oraz świątynię rzymskokatolicką. Wygląda bardzo pięknie, ale jest to kościół wybudowany w roku 1990. Zatem to jest dowód na to, że można budować świątynię współcześnie w pięknym, tradycyjnym stylu. No to wygląda, jakby to postawili tutaj Holendrzy, albo potem Francuzi, albo Brytyjczycy, ale to nie oni to zrobili. Rok 1990. W środku akurat mamy wspaniałą ceremonię. Mianowicie para młoda bierze ślub. Kevin i Melvina. Podglądniemy to troszeczkę, żeby nie przeszkadzać. I, Kevin, take you, Melvina, to be my wife. I promise to be true to you in good times and bad, in sickness and in health. I will... Nadmorska część miasteczka, w zasadzie wioski, no i chyba najważniejsza, no bo widzieliście to, co było w restauracji. Zatem ludzie tutaj żyją akurat z morza, a w zasadzie z oceanu. Tutaj mamy porcik, mamy też pewnego rodzaju przystań promową albo nawet promikową, zważywszy na wielkość tych jednostek. Jest dziś niedziela, no więc ludzie wracają z przejażdżek tymi jednostkami pływającymi, wracają z pikników w dość wesołych nastrojach. Moi drodzy, te wesołe nastroje są niezwykle ważne. My nie dość, że pozostaniemy na Mauritiusie w dalszym ciągu, to będziemy również w nastroju niezwykle wesołym.